A co jeśli człowiek nie jest tylko ciałem, nie jest tylko umysłem? To w takim razie, kochani, kim jest ten człowiek? Moja rozmówczyni, z którą za chwileczkę będziemy sobie po prostu rozmawiać, dzielić się pewnymi przemyśleniami, mówi, że człowiek jest przede wszystkim duszą ubraną, ja to nazywam, Janusz, kosmiczny skafanderek. Ona mówi, że no jakimś jest ubrankiem, materialnym ubrankiem. A więc myślimy bardzo podobnie. Ale dobrze, to dlaczego ta dusza przyszła, wcieliła się, weszła, ubrała się po prostu w to ubranko kosmicznych skafanderek i po co tu przyszła? Po co konkretnego tu przyszła? Co ma do zrobienia? I dalej, jeżeli ja, o tym wiecie doskonale, już przynajmniej większość z was, że zajmuję się od wielu, wielu lat, od ponad 30 lat profilaktyką zdrowotną, to jest moja idea fix. Chodzi o to, żeby ludzie byli zdrowi, więc zajmuję się pozornie tylko ciałem, ale ciągle powtarzam, że nie da się naprawić ciała, jeżeli coś tutaj jest nie tak, jeżeli tu coś jest nie tak, jesteśmy w jakimś dysonansie, to co jeśli choroby, lęki, depresja, kryzysy są sygnałem utraty naszego związku z naszą duszą, z własną istotą? I w związku z tym następne kryje się pytanie, to co jest tą istotą? Czym jest ta istota, czy raczej kim jest ta istota? Ja dzisiaj chciałbym, aby na te pytania, no, te pytania i cały szereg innych odpowiedziała wasza gościni, wasz i mój gość, pani Ilona Ozga. Ilonka, bioenergoterapeutka, naturopatka, uzdrowicielka duchowa, jak się sama przedstawia, i Ilonka. Zanim się ty przedstawisz, to ja od razu zadam ci pierwsze pytanie. Jak to się stało, że jesteś tą, którą jesteś dzisiaj, i jak to się stało, że zajmujesz się tym, czym się dzisiaj zajmujesz? Oddaję ci już głos, a później będę się troszeczkę wtrącał. A w ogóle, kochani, jeszcze raz, przepraszam, bo się tak dokładnie nie przywitałem, a więc witam was oczywiście, Janusz Dąbrowski na kanale Barwy Zdrowia, i jeszcze raz powtarzam, nasz gość albo nasza gościni Ilonka Ozga. Ilonka, jedziemy. Witam serdecznie, dziękuję Ci, Janusz, serdecznie za zaproszenie. Oglądam oczywiście Twój kanał, podziwiam Twoje książki, nie od dzisiaj, także wszystkim polecam. Myślę, że jeszcze kilka słów powiemy o tym, bo to jest po prostu Biblia dla dzisiejszego człowieka, żeby te książki mieć u siebie, bo po prostu można dzięki temu sobie oszczędzić wielu kłopotów zdrowotnych, więc jesteś częścią tej układanki nie tylko takiej istoty jak ja, ale również takiej jak ty, które piszą te książki. I pozwól sobie na prywatę, nie umawialiśmy się na to, ale po prostu muszę to powiedzieć. Słuchajcie, kochani, Janusz pisze książki z boskiego przekazu. Więc korzystajcie z tego, że on nie pisze książek na zasadzie szuka w internecie, szuka w innych książkach, szuka autorytetów. On sięga źródła. Więc jeżeli te książki będziecie mieli, chociażby polecam Kim jest człowiek albo o polach magnetycznych, o znaczeniu wody, odkwaszeniu organizmów. Zainteresujcie się tym, bo to, co tutaj reprezentuje Janusz, to jest, kochani, najwyższa półka i polecam Wam to z całego serca. I przepraszam, Janusz, ale po prostu Bardzo po dziękuję. lekturze Twoich książek źródło wręcz nakazało mi, żebym przypomniała po prostu ludziom, że jest sposób, żeby sobie pomóc, nie tylko faszerując się chemią i lekami, tylko stosując profilaktykę. I ty i ja jesteśmy tutaj po to, żeby ludziom było łatwiej, przyjemniej i zdrowiej. A teraz może kilka słów o mnie, to co powiedziałeś, jak to się zaczęło. Ja bym powiedziała tak. Zaczęło się tak, że ja zawsze byłam inna. W sensie więcej widziałam, więcej wiedziałam, więcej czułam. Tylko mi kiedyś wydawało się, że to wszyscy tak mają. Mhm. Bo ja mam coś takiego, że staję koło innej istoty i ja bardzo dużo o tej istocie wiem.
Tylko kiedyś nikt mi tego nie wytłumaczył, że to jest wyjątkowy dar. Mi się wydawało, że to każdy tak ma, czyli nie można mnie okłamać, dlatego że stojąc koło kogoś bardzo dużo rzeczy, to się nazywa czytanie serca. Czytanie człowieka, czytanie serca. Będąc w przestrzeni aury drugiego człowieka, bardzo dużo wiemy, na przykład na co jest chory, jak się czuje, nawet o czym myśli, bo mi się też myśli innych ludzi pojawiają w głowie. Ale z tym sobie też radzę w taki sposób, że jeżeli zarządzę, że teraz nie chcę tego słyszeć, to po prostu tak jest. Bo pierwszym prawem wszechświata jest prawo wolnej woli, więc dużo ludzi nie wie o tym, że jeżeli my tak zarządzimy, to tak po prostu jest. I najprościej, najkrócej mówiąc, kochani, zalecam uważność, jeżeli chodzi o myśl, słowo i energię, emocja, która za tym idzie, bo materializuje się wszystko, co wypowiemy. Więc myślmy dobrze, mówmy dobrze i czyńmy dobrze, bo to wszystko po prostu w przestrzeni zostaje. Ja jestem istotą, która widzi energię, która czuje energię bardzo i jestem istotą, która wie. Czasami widzę symbole, czasami czuję w ciele, ale jakby tym moim kanałem przewodzącym i najbardziej rozbudowanym jest wiedzenie. To jest, tak o tym się mówi, że to jest najwyższa forma widzenia, czyli ja nie widzę obrazami, ale jeżeli czasami widzę, ale w większości to jest tak, że jeżeli ktoś mi o czymś mówi, to w mojej głowie już jest odpowiedź. I to nie jest słyszenie na zasadzie, że ja słyszę jakieś głosy obok, tylko ja w swojej głowie wiem, jaka jest odpowiedź, Mhm. a od pewnego czasu, bo też cały czas pracuję nad sobą, bo to nie jest tak, kochani, że jak są jacyś terapeuci, to oni wiedzą wszystko i są po prostu sposobem na wszystko. Tak nie jest. Jak ktoś jest od wszystkiego, to jest od niczego. Mhm. Więc my mamy swoje specjalizacje, swoje zdolności, jedne takie, drudzy inne, ale każdy ma jakiś dar i talent, bo my przychodzimy z czymś takim tutaj na planetę Ziemię. I my wybieramy sobie, czego będziemy doświadczać, a chodzi po prostu o to, że jak schodzimy tutaj na Ziemię, to mamy uzdrowić swoje cienie, czyli rzeczy, które doświadczamy, to są jakby takie punkty na drodze naszej duszy, które mamy uświadomić sobie, rozświetlić, pobłogosławić, przetransformować i wypełnić boskim światłem. I wtedy za tym cieniem stoi bardzo często jakiś nasz największy potencjał, nasz talent, jak odważymy się to zrobić. I ta sytuacja, ta przestrzeń, którą pokazuje nam ten cień, nie ma potrzeby, żeby się już pokazywała, więc nasza droga staje się wtedy prosta, łatwa, zgodna z naszą duszą. I fajnie się wtedy żyje i o to chodzi. I jeżeli my to zrozumiemy, to żyje się naprawdę zupełnie na innym poziomie. I pierwsze pytanie, które zadaję istotom światła, które do mnie przychodzą, bo wszyscy jesteśmy istotami światła, pytam, kim jesteś? I dużo ludzi dziwi się, na przykład mówiąc swoje imię tutaj z poziomu 3D, a to nie o to chodzi. Chodzi o to, że my nie jesteśmy ciałem, które ma ducha, Mhm. tylko my jesteśmy duszą, która ma ciało. I ten awatar, to ciało jest tylko na chwilę, na tą inkarnację, a dusza jest wieczna, dlatego warto zaprzyjaźnić się z duszą, dlatego warto słuchać swojej duszy, w zgodzie z jej prowadzeniem, po prostu łatwiej się żyje. I ja mam taką zdolność łączenia tutaj istot na tym planie ziemskim z poziomem jam jest, czyli z poziomem nadświadomym, czyli z poziomem duszy, i te dusze na różny sposób się przejawiają. Powiedzmy, to jest jakieś 90 parę procent ludzi ma ten dostęp dzięki temu, co ja potrafię zrobić. Kilka procent nie jest w stanie uzyskać tego kontaktu z duszą. Powodów jest kilka. Na przykład dusza sobie mogła tak wybrać przed wcieleniem, że z jakiegoś powodu tego kontaktu nie ma być. Albo to nie jest ten czas, żeby był ten kontakt. Ale myślę, że 90 kilka procent to jest bardzo dużo, więc
wielu ludziom jestem w stanie pomóc. I to nie tylko chodzi o kontakt z duszą, w tym sensie, że oni mogą uzyskiwać informacje od siebie samych z wyższego poziomu, ale również rozmawiam z duszami, czyli przychodzą do mnie ludzie, którym na przykład odszedł ktoś bliski i przez kilka lat, taki przykład dam, nie mogą sobie poradzić z tym i przychodzą do mnie prosząc o kontakt z tą duszą, która już zmieniła Tak. plan, tak, że są już gdzie indziej i ja im pomagam połączyć się i zrozumieć, co się wydarzyło, bo biorąc pod uwagę to, że ja z tymi duszami rozmawiam, że mam z nimi kontakt, że bardzo wiele informacji dostałam od tych dusz, to po prostu mam większy dostęp niż tak zwany zwykły człowiek do informacji, co się dzieje z duszą, na przykład po śmierci, gdzie one są. I po prostu ci ludzie dostają tą pewność, że śmierci nie ma, tylko jest po prostu zmiana tej przestrzeni, w której one funkcjonują, ale one nadal są. I to bardzo tym rodzinom pomaga. I teraz powiem, jakie są zasady, jak ja na przykład kontaktuję tych ludzi z tymi duszami. Ja się trzymam zasad, które dostałam ze źródła i tego po prostu pilnuję. Po pierwsze, ta dusza musi chcieć przyjść, żeby porozmawiać. Mhm. Musi wyniknąć coś dobrego dla tej rodziny z tego kontaktu i potrzebne jest też pozwolenie z boskiego źródła wszystkiego, co jest, żeby ta dusza mogła przyjść. Czyli nie, I nie wolno ingerować nic na siłę, nie wolno ingerować nic na siłę. bo to jest złamanie zasady wolnej woli. Tak, jest wolna wola i jeszcze musi minąć minimum 40, już nie pamiętam, czy 40, czy 44 dni od śmierci. Nie Właśnie. wiem do końca, dlaczego tak jest. Tutaj po prostu chodzi o to, że dusza ma swoje procesy. Jak ona odchodzi tutaj z tego ziemskiego planu, to ona ma swoje procesy i nie można jej przeszkadzać w tym czasie. Ale wiesz, jeżeli minęły na przykład 3 lata i przychodzi mama i ona ciągle płacze i nie może sobie z tym poradzić, to ona generalnie chce dostać odpowiedzi typu, czy jemu jest dobrze, czy nic mu nie brakuje. To są tego typu rozmowy. I oczywiście rozumiem, co ta kobieta może przeżywać, że to jest bardzo Matka, która ciężkie. utraciła dziecko, tak? Ta, która straciła dziecko, tak. I ja to robię w ten sposób, że w bardzo prosty sposób potrafię kogoś wprowadzić w wyższy stan świadomości, nawet przez kilka słów. To nie jest rodzaj hipnozy. To jest po prostu połączenie. Ja mam taką zdolność nawigowania energią. Ja widzę energię, czuję energię i mnie energie słuchają. I ja nimi nawiguję tak, żeby zrównoważyć, zharmonizować ciało człowieka, umysł i duszę. I robię to w ten sposób, że ta istota, która przyszła po pomoc, wchodzimy w pole serca, robię to razem z nią i ona sama tego syna w postaci duchowej, bo on może przyjść przy zamkniętych oczach, oczywiście to się odbywa. On może przyjść, wyglądać jak w życiu fizycznym, on może przyjść jako energia, on może przyjść jako informacja, on może przyjść jako słowo, jako poczucie, w różny sposób przychodzą, ale najczęściej ta mama po prostu widzi tego syna w tym wypadku, czy ktoś, jeżeli w sprawie rodzica, czy męża, żony. Najczęściej jest tak, że jeżeli to jest dusza starszej osoby, to jest tak, że najczęściej ona się pokazuje jako taka istota w pełni zdrowia, w pełni siły. Czyli jeżeli ktoś przyjdzie, żeby porozmawiać z mamą, która miała 80 lat i jak zmieniła ten plan ziemski na ten drugi, to ona ma tak około 30 lat, wygląda pięknie, jest w pełni zdrowia, ma nogi, ręce, nawet jeżeli tutaj by jeździła na wózku. Rozumiesz? Czyli te dusze pokazują się w takiej pięknej odsłonie i to też zależy, ile te dusze mają energii, bo czasami nie mogą się pokazać jako taka istota, tylko na przykład jako energia się pokazują. I to też jest ok, bo nam chodzi o informację, tak? O to, żeby ta rodzina dostała ukojenie, a często też jest tak, że ta dusza też uzyskuje profity w cudzysłowie, czyli ja zawsze proszę o błogosławieństwo też dla tej duszy i tam spływa na nią bardzo dużo światła. I
uczucie jest takie i też dostaję takie informacje, że te dusze dzięki temu one mają więcej energii, to tak jakbyś kogoś, nie wiem, wynagrodził, obdarował, a tam walutą jest światło, więc jeżeli one dostają tego światła ze źródła, to ta dusza też może sobie jakiś tam temat załatwić, swój, jako dusza. I O, ona proszę jakby bardzo. wchodzi wtedy level wyżej, czyli korzyść jest i dla rodziny, bo dostają to ukojenie, wiedzą, że wszystko jest w porządku u tego syna w tym wypadku i to są rozmowy pełne miłości. I gdybym ja mogła robić tylko jedną rzecz w życiu, to robiłabym właśnie to, bo mądrość, która płynie od tych dusz, informacje, które przychodzą, gdyby ludzie wsłuchali się w to, co te dusze mówią, to naprawdę nie byłoby na świecie wojen, kłótni, bo te dusze mówią, że to nie warto, że to po prostu o co chodzi, tam jest tylko miłość, czysta miłość. I te dusze też mówią o tym, że my przychodzimy tutaj na ziemię, te informacje mam i ze źródła, i od tych pięknych dusz, po to, żeby transformować wszystko, co mamy doświadczyć, w miłość. Czyli wszystkie cienie, które są też częścią nas, jak ktoś kiedyś powiedział, że cień wywalić. Nie, nie, kochani. To Mhm. też jest część nas. Energii nie można wywalić, ona nigdy nie znika, ją można tylko przetransformować. O czym ty, Janusz, też piszesz w swoich książkach, bo ja te twoje książki już przeczytałam i jestem pod mega ogromnym wrażeniem. I no, kochani, macie szansę ułatwić sobie życie, istnienie, bycie tutaj na planecie Ziemi. To po prostu są pewne istoty, które dają narzędzia. Więc twoje książki to też są po prostu narzędzia. I co chciałam powiedzieć? No i ta mama po prostu chciała wiedzieć, czy temu synowi jest dobrze, bo on zginął w wypadku motorowym. Ona 3 lata chodziła, siadała przy jego biurku i płakała. I pierwsze, co powiedziała ta dusza, bo ja zawsze proszę, Mhm. i ta mama go widzi, tak? Widzi, więc już wiesz, leją się łzy, ale to są uzdrawiające łzy. I ja lubię, jak ludzie płaczą, bo to jest uwolnienie, to jest, wiesz, domknięcie tego procesu Ale żałoby w tym mówisz o jej wypadku. płaczu w tym momencie, kiedy rozmawiałeś, Kiedy, a nie tym tak, 3-letnim płaczu nie, o dziewczyny. tym płaczu, kiedy pojawia się ta dusza Tak, i pierwsza tak. rzecz, którą syn mówi, mamo, mi jest dobrze, ja tutaj wszystko mam i ja nie chcę, żebyś już płakała. Ja widzę, jak ty płaczesz przy moim biurku i ja nie chcę, żebyś ty płakała. To jest bardzo uzdrawiające, że ona wie, że on jest, chociaż w innej postaci i on cały czas na nią patrzy i no, ona spełni tą wolę tego syna, wiedząc, że jemu jest dobrze, Jasne, ona przestaje płakać i domykamy w ten sposób jasne. ten temat żałoby. I co chciałam jeszcze powiedzieć, bo to jest jeszcze ważne. Czekaj, tylko bo się, to było ważne że ta mama. Aha, i te dusze zawsze też tam, wiesz, jest informacja, że kocham cię, mamo, czy powiedz tam siostrze, czy tacie, czy coś, że ja was bardzo kocham i że ja cały czas opiekuję się wami. No, w taki Mhm. sposób te dusze mówią, czyli to jest takie, wiesz, ukojenie i to jest tak transformujące, gdyby to upubliczniać, to ludziom łatwiej by się żyło, bo bardzo często ludziom jest trudno się pogodzić z tematem żałoby. Tak, Ilonka, ale mam tutaj takie pytanie, bo cały czas gdzieś tam obrabiam to w mózgu, Tak. bo w tej chwili przedstawiłaś taki bardzo idealistyczny obrazek, jest dusza, jest połączenie, matka płacząca i tak dalej, ale znajduje ukojenie i te dusze są takie piękne, świetliste i tak dalej. No ale wiemy, znaczy ja w tej chwili troszeczkę prowokacyjnie cię zapytam, Tak, ale wiadomo, że wśród tych różnych dusz tak. są dusze, które często nagrzeszyły więcej niż inne. Mhm. I teraz celowo nie będę używał pojęcia, że odszedł łot, drań, Tak. po prostu w najgorszymi, tylko człowiek, który popełnił w życiu najgorsze z najgorszych, że tak powiem, w cudzysłowie grzechów, czyli Mhm. zachowania łotrowskie. Mhm. No i tutaj tych przymiotników można byłoby nasypać, tak? Zachowywał się, nie chcę świadomie powiedzieć, że był nędzny, że był draniem, że był łotrem, bandytą i Mhm. tak dalej, tylko
miał zachowania bandyckie, miał zachowania łotrowskie, miał zachowanie takie, siakie, owaki i tak dalej. Czy miałaś takie przypadki, że na przykład odeszła taka osoba o takich cechach, o takich postępowaniach i ona wówczas wygląda, bo to, co powiedziałaś, to tak jakby jest wszystko pięknie, jest taka dusza w raju i jest jej dobrze. I w tym momencie co się dzieje z taką istotą, z duszą takiego człowieka, który tu w ziemi no, nagrabił, ile tylko się dało. Znaczy, wiesz co, myślę, że wsadzę kij w mrowisko Dawaj. teraz. Dlaczego? Dlatego pierwsza rzecz to jest taka, że rodzina mega łotra nie przyjdzie zapytać, czy jest mu dobrze. Raczej. Aha. Nie miałam takiego przypadku, ale z doświadczeń i z informacji, które dostaję z boskiego źródła i z rozmów z duszami i tak dalej, to powiem wam, kochani, jedną rzecz. Dusze, zanim tutaj zejdą, one się umawiają na doświadczenia. I ta dusza tego łotra bardzo często zeszła tutaj, żeby ktoś inny mógł doświadczyć, jakby to pokrótce powiedzieć, bycia z łotrem, żeby móc mu wybaczyć, żeby przetransformować to doświadczenie w miłość, a powodem tego jest to, że ta ofiara kiedyś też była katem. O to właśnie I tak bardzo często to wygląda. I teraz patrząc na to z tego pułapu, wszystko wygląda zupełnie inaczej. Że te dusze po prostu schodzą w takich rodzinach dusz i one umawiają się na różnego rodzaju doświadczenia i tak to wygląda. I jeżeli my to wiemy, to jest łatwiej wybaczyć, bo dusza wzrasta tylko wtedy, kiedy transformuje te cienie, te złe doświadczenia. Innymi słowy, kiedy my potrafimy wybaczyć. Nie lubię też słowa wybaczyć do końca, bo ktoś na przykład może powiedzieć, jak ja mam wybaczyć, jak on był takim, nie wiem, łotrem, takim okropnym, bił, krzywdził i tak dalej, i tak dalej. Tu bardziej chodzi o to, żeby zrozumieć, że to doświadczenie wynika z wcześniejszego doświadczenia korelacji tych dwóch istot i przy tym zrozumieniu można oczywiście, no mówię, nie lubię słowa wybaczyć, odpuścić tej istocie, tak. wybaczyć w jakimś tam sposób, tak jak potrafimy w swoim sercu i na przykład zamknąć tą relację i doświadczenie się wtedy kończy, ale bez nienawiści do danej istoty, tak. tylko z szacunkiem energetycznie za to, że zgodziła się być tym katem, żeby ta istota mogła to przetransformować. Ja wiem, że to trochę trudno zrozumieć, ale tak to funkcjonuje w świecie duchowym. Innymi słowy, im grubsze doświadczenie, to znaczy, że myśmy sami tacy kiedyś byli Tak. i potrzebujemy tego doświadczyć po to, żebyśmy nigdy więcej tego nie zrobili. I tu Tak wejdę w słowo, wejdę ci w słowo, Ilonko, będę stosował marketing. Dobrze. Między innymi marketing. Wspaniała książka, To znaczy, polecam. słuchajcie, na początku Ilonka zaczęła chwalić te moje książki, mnie i tak dalej. Jestem ci oczywiście ogromnie wdzięczny, bo też uważam, możecie to odebrać niektórzy jako w ogóle brak skromności czy coś, ale te książki, ja wiem, że były napisane z takim, tu działa Boża iskra, bo na przykład tą książkę, która, słuchajcie, liczy prawie 450 stron, ja napisałem w przeciągu miesiąca i 10 dni, jak dobrze pamiętam. I pisałem jak w amoku, a byłem przygotowywany, ale ja dopiero się dowiedziałem, znaczy przekonałem się o tym, że byłem przygotowywany do pisania tej książki wiele lat wcześniej, bo na przykład zbierałem masę cytatów, nie wiedząc, że ja kiedyś cokolwiek takiego czegoś napiszę, ale wracam do rzeczy. I teraz, kochani, w tej książce Nie samym chlebem żyje człowiek, mam taki rozdział o wybaczaniu. Ja też przeszedłem, moje życie było bardzo trudne, pełne traum od dziecka. Do tej pory też mam różne traumy. I tak prawdę mówiąc, i jak można wybaczyć tym, którzy nas tak potwornie skrzywdzili? Jak można wybaczyć tym hitlerowcom, tym Niemcom, którzy zabijali, tym Ukraińcom, Wołyń i tak dalej, tym tak zwanym ruskim
z Katynia, z Miedno i tak dalej, i tak dalej. Rozumiecie, o co chodzi? To, co się działo w Jugosławii w latach 90., potworne morderstwa i tak dalej. Jak można wybaczyć? I teraz słuchajcie, przypominają mi się słowa Jezusa, który na pytanie Pawła, przepraszam, Piotra, Szymona Piotra, czyli no, to był Szymon apostoł, ale został później, tu jest Petrus, ty jesteś skałą oka, Jezus do niego powiedział, Chrystus Jezus. I Piotr pyta go, Panie, ile razy mam wybaczać? Czy 7? I jak zwykle Jezus odpowiadał metaforycznie. Nie 7, tylko 77. Aha, czyli 78 raz to mogę jej wybaczać. Nie, czyli zawsze wybaczać. I komu jest potrzebne wybaczenie albo odpuszczenie? Przede wszystkim nam. Bo jeżeli my Temu, który wybacza. nie wybaczamy, my nie wybaczamy komuś krzywd, to my się z tym męczymy. My sami siebie męczymy, Tak, zabijamy tak, po prostu. I to, co powiedziałaś, że zamieniamy się tylko rolami często. Kat i ofiara, tak, bo jeżeli ja tak. byłem katem, ja mówię, ale co ja takiego zrobiłem? Dostał po mordzie, bo mu się należało i tak dalej. Zabiłem człowieka, przykładowo cała rodzina tej mojej ofiary cierpiała i ja tego kompletnie nie rozumiem. To teraz doświadczam teatrzyk, którego nie rozumiemy do końca. Ja teraz to przeżywam i dopiero na ziemi tu obecnie w tym stanie Tak. świadomości potwornie cierpię, ale tak jakby dusze wiedziały, aha, to o to chodzi, bo miało być jakby wyrównanie i przetransformowanie tego. I teraz Tak. pytanie, jak ja do tego podejdę? Czy nie wybaczę i dalej będę nienawidził, czy też ewentualnie dojdzie do tego, że po prostu po prostu mam przebaczyć, starać się zrozumieć, przetransformować to. To tak jak Jurend ze Spychowa. No oczywiście to jest tylko lektura, ale przecina takim gorącym po prostu nożem więzy Zygfryda, te spadają, a Zygfryd Delewę, który po prostu no, był przyczyną śmierci jego córki Juranda, kazał go oślepić i tak dalej, przeżywa tak straszny szok, że w końcu popełnia samobójstwo. Przepraszam za przydługi wtręt, ale myślę, że to zilustruje pewne historie. Tu po prostu chodzi o zrozumienie tego, że jeżeli nas w życiu spotyka coś bardzo, bardzo trudnego, to najczęściej przyczyną jest to, że my kiedyś byliśmy po drugiej stronie i chodzi o przetransformowanie tego. Cały czas chodzi o miłość, bo my tutaj schodzimy na tą planetę Ziemia, żeby doświadczać i dusza wtedy, nazwijmy to, wzrasta w światło. Każde doświadczenie, które dusza uświadomi i przetransformuje, to jest jakby ten odhaczony level wyżej i to doświadczenie już się nie pojawia. Na przykład, jeżeli ktoś ma toksyczny związek i to jest i znowuż, i znowuż, i znowuż, to Mhm. znaczy, że tam się nie widzi pewnej lekcji i chodzi o to, żeby zajrzeć w to, co ta dusza miała się nauczyć. I jeżeli to sobie uświadomi i podejmie decyzję zmiany i zrobi działania w tym kierunku, to doświadczenie nigdy już nie będzie miało miejsca, dusza wzbogaci się w światło, a życie staje się lżejsze. I ja właśnie pomagam ludziom te różne aspekty odkrywać. A dlaczego lubię pracę na poziomie duchowym? Bo ja też pracuję z problemami ciała, czyli różne rzeczy zdrowotne, nowotwory również, że czasami praca na poziomie fizycznym, a nawet na poziomie psychiki nie wystarcza. Że Mhm. temat wraca i my wtedy sięgamy tematu duszy, bo na przykład depresja, która jest coraz bardziej powszechna, niestety, to jest choroba duszy, bo to jest izolacja, to jest oddzielenie, to jest niezgoda na to, co tutaj się dzieje. To słuchajcie, kto ma depresję? Depresje mają bardzo wrażliwe dusze, Tak. które zeszły tutaj na ziemię nie z łapanki inkarnacyjnej, tylko z własnej woli. To bardzo często są wcieleni mistrzowie, to często są artyści. To na pewno rozpoznajecie takie bardzo wrażliwe dusze. I one przyszły tutaj, żeby swoim światłem pomagać innym duszom, żeby się budziły. Tylko
mamy zasłonę zapomnienia, jak schodzimy tutaj na ziemię, i one muszą sobie przypomnieć, kim są. A ze względu na to, co tutaj zastały i na tą swoją turbowrażliwość, one wycofują się do siebie, do środka, żeby po prostu do momentu, aż przypomną sobie, kim są, żeby sobie poradziły. Bo te dzieci są narażone na ataki w szkole, bo te dzieci nie kłamią, te dzieci cierpią, kiedy obok kogoś boli. To są Tak, bardzo często dzieci tak zwane złote, kryształowe, tęczowe, indygo. indygo, tak, Te dzieci schodziły falami. Zresztą ja kończę teraz pisać taki poradnik dla rodziców dzieci wysoko wrażliwych. Niebawem będzie tutaj jako w formie e-booka, w formie też takiej książeczki, żeby rodzice mogli sobie rozpoznać to dziecko, bo one się trochę różnią od siebie. Te dzieci widzą aury, te dzieci widzą istoty, te dzieci mają dostęp do wszechwiedzy, te złote, bo one schodzą z kompletem darów. I to są tak zwani mistrzowie, małe dzieci, a mają wiedzę tak zwanych, taką życiową staruszków, jak to się mówi, taką mądrość. mhm, I z tymi dziećmi trzeba w odpowiedni sposób postępować, bo one ze względu na tą wrażliwość potrzebują bardzo dużego takiego zaopiekowania ze strony rodziny, tego wsparcia, żeby one wiedziały. I ja tam w tej książce tłumaczę, i tu nie chodzi o to, że ci rodzice muszą wierzyć w to, że to dziecko na przykład widzi anioły, bo to nie o to chodzi, tylko chodzi o to, żeby nie negować tego, co tak, dziecko mówi, tak, a wchodzić w tą relację z dzieckiem, a jak on wygląda, a od kiedy jest, a czego potrzebuje, żeby nie podważać tego, co dziecko mówi, żeby tak, ono się nie zamknęło. I te dary mogą się wtedy rozwijać, i jak trafiają rodzice do mnie z takimi dziećmi, bo to jest kłopot dla nich. Oni uważają, że to dziecko jest dziwne, bo mówi, że to dziecko na przykład mówi, że ten pan ma różową aurę, a ten drugi ma tak, zieloną, i to jest uzdrowiciel. Czyli oni razem z tą aurą, którą widzą, ja też widzę aury, mają wiedzę, od razu spływa wiedza, co ta aura oznacza, co ten kolor. Bo zielona aura to jest uzdrowiciel, to jest naturalny uzdrowiciel, który samym swoim byciem wśród mhm. innych istot powoduje, że ich przestają boleć głowy, że się lepiej czują, że psychicznie się lepiej czują i tak dalej, i tak dalej. To jakby osobny temat, dużo by opowiadać. Ja po prostu przychodzą rodzice takich dzieci i jest taka potrzeba, więc coś takiego tutaj kończę. I to są bardzo, bardzo ciekawe tematy, o czym my mówiliśmy. Mhm. Dobrze, mówiłaś o depresji, bo ponieważ ja też się zajmuję ciałem, ale słuchajcie, to Mhm. tylko ciało, bo ciągle powtarzam, słuchajcie, jest ta słynna triada Maxwella, czyli Tak. body, mind, Mhm. soul Mhm. or spirit, po prostu, czyli Tak. ciało, umysł, duch i tak dalej. Mhm. Słynne zawołanie Save our souls, SOS, ratuj nasze dusze. Sygnał, No sygnał tak, wzywający pomocy na morzu, tak. tak? Jeżeli chodzi o depresję, mam duże sukcesy. Dlaczego? Dlatego, że ja dotykam istoty tego, czym depresja jest. A depresja to jest po prostu ta wrażliwość tych specjalnych istot, które tutaj przyszły, żeby pomagać innym. I teraz ja mam taką zdolność mówienia do duszy. I teraz, jeżeli taka istota przychodzi do mnie i robimy takie pewne procesy, bo ja przez to, że nawiguję energią, to po prostu energie, których danej istocie brakuje, wyrównujemy to w ciele, w umyśle i w duszy. Czyli jeżeli ktoś ma za mało czułości, za mało miłowania, za mało życia w sobie, za mało uznania, poczucia godności, to ja po prostu potrafię skupić tą energię i wysłać do danej istoty. Mam swoje sposoby na to i bardzo pięknie ludzie to, istoty światła to przyjmują. I po wyrównaniu tych energii, ogarnięcie tematu depresji, czy innego tematu zdrowotnego, czy wielu innych tematów, to jest taka moja ostatnia eksploracja, którą rozpoznałam, jest o wiele łatwiejsze. I teraz tak jak kiedyś manifestacja rzeczy, po które przychodzili różni ludzie, to były, nazwijmy, miesiące, w zależności od tego, kto co chciał, jaka była jego potrzeba, to teraz to są dosłownie, ja robię sesję o 9, 10 rano i po 3 godzinach mam SMS i mam mnóstwo takich SMS-ów, że już się dokonało.
Ale o czym to świadczy? To świadczy też o tym, że ja z sobą cały czas robię dobrą robotę. Właśnie. Bo Tak. to nie jest tak, że my, terapeuci, spoczywamy na laurach i my jesteśmy wszechwiedzący, wszechdoskonali. Nie, 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 nie. Tu trzeba Ale bardzo niektórzy tak o sobie myślą. dużo, oczywiście niektórzy tacy są, ale tu trzeba dużo pokory do siebie Tak. i my cały czas obieramy te różne rzeczy u siebie jak warstwy cebuli i nie pokaże się głębiej inna rzecz, jeżeli my nie przerobimy prędzej tej innej rzeczy, która potrzebowała być uzdrowiona, żeby wejść w głębiej. I ja mam szczęśliwie to szczęście, że mam takie połączenie ze źródłem, że ja teraz już się nie zastanawiam, jak ktoś przychodzi w dowolnym temacie, czy to jest depresja, czy to jest zdrowie fizyczne, czy to jest no depresja, psychika to będzie to samo, ale różne poziomy, tak? Czy to są finanse, czy to są relacje, różne tematy. To przez to połączenie, które jest, to ja się w ogóle nie zastanawiam, jaką metodą to zrobię, bo znam metod wiele, tylko po prostu z boskiego źródła spływa mi informacja, że ta istota potrzebuje tego i tego i tego. I nieważne, czy ja to zrobię przez Theta Healing, przez medytację, czy ja to zrobię przez dwupunkt, czy ja to zrobię przez matrycę światła, czy zrobię operację fantomową, czy zrobię zabieg na łóżku bedmet w przestrzeni Tak, energetycznej, tak. bo też mam dostęp do takiego narzędzia. Tak, To tam się czyści ciała subtelne. Czy zrobimy to w inny sposób, czy to będzie po prostu rozmowa duszy z duszą, czy ja połączę tą istotę z jej duszą, żeby ona sobie po prostu pytała swojej duszy, ona wtedy nie musi do mnie przychodzić, tylko po prostu sama z sobą może pracować i żyje się wspaniale. Czasami przychodzą ludzie też, żeby rozpoznać tożsamość, a tożsamość to jest to, kim jestem w istocie. tak. Czyli każdy z nas przychodzi tutaj na planetę Ziemia i mamy jakiś taki główny cel. Dusza ma główny cel. I teraz, jeżeli to się rozpozna, czyli to jest to, kim byś był, gdybyś wszystko mógł i nie miał żadnych ograniczeń, nie miał żadnych programów, traum, czyli po prostu czyściutko, tak? Kim byś był, gdybyś wszystko mógł, czyli bierzemy pod uwagę marzenia, zdolności i tak dalej, i tak Czyli na dalej. I to zasadzie, co by było, gdyby i tak dalej. gdyby nie było absolutnie żadnych przeszkód, to czym byś się zajmował? I to jest odpowiedź na to pytanie z wyższego poziomu, jak wchodzimy w wyższy stan świadomości. Czasami przychodzą takie rzeczy, że ludzie są zdumieni, a czasami mówią wiedziałem. Czyli my bardzo Czułem często to, tak, czułem, wiedziałem. czujemy, czym to jest, Mhm. tak? I to jest to, i teraz tak, przyglądamy się, na tym polega jakby rozpoznawanie tej tożsamości. I teraz, jeżeli istota wypowie to, przychodzi ta odpowiedź, kim, co bym robił, co bym na pewno, Janusz to by było, piszę książki, uświadamiam ludzi, pomagam, to na pewno jakby coś takiego by było. Więc również uzdrowiciel, tak? Bo w ten sposób też wpływasz na duszę, na relacje, uzdrawiasz ciało, więc robisz to samo, co ja, tylko w inny sposób i też masz dostęp do energii Chrystusowej. Wiem to i to jest Jest. fantastyczne, że mamy Dobrze. tego samego Jak dobrze mistrza. dowiedzieć. Tak, Słuchajcie, już zaczynam tak. fruwać. O. Nie, my mamy po prostu tego samego mistrza, nie? A. Energia źródła. I, e, I jak to się rozpozna, to wtedy patrzymy, dlaczego dana istota jeszcze nie jest w tym miejscu. Czyli jeżeli ty rozpoznajesz, że piszesz książki, dajesz wywiady, pomagasz ludziom, uzdrawiasz, to przyglądasz się, czego ci jeszcze brakuje, żebyś w pełni się tym zajmował. I przyczyna, dlaczego tego jeszcze w tej chwili nie masz, bardzo często leży we wczesnym dzieciństwie i cofamy się wtedy do dzieciństwa, najczęściej to jest do 7 roku życia i przyglądamy się, w co uwierzyliśmy. Ktoś nam powiedział, że ktoś jest mało warty, że nie zasługuje, że jest beznadziejny, że nie da rady, etc., bo mało istot wie o tym, że dziecko mniej więcej do 9 roku życia przyjmuje wszystko, co słyszy, jako fakt.
Płonie jak Czyli gąbka. jeżeli rodzice przy łóżeczku będą rozmawiali przy dziecku, o kurczę, jakby go nie było, to bym miał więcej pieniędzy, a jakby go nie było, to może byśmy pojechali, nie wiem, za granicę, albo coś tam, to w tym dziecku się zapisuje, jestem problemem, bo gdyby mnie nie było, im by było lżej. I to dziecko potem idzie, a mam ciarki, więc to jest bardzo ważne, żeby powiedzieć. I to dziecko potem idzie w życie z takim programem ratownika, że chce wszystkim pomagać. Dlaczego? Bo chce zasłużyć na to, żeby widzieć miłość w innych ludziach w swoich oczach, czyli żeby oni mu to dawali, bo on ma to poczucie niskiej wartości z powodu tego, co usłyszał. I tak jakby się kupowało ich uczucia, ich dobre uczucia różnego rodzaju. Ale my nie ma, rozumiesz, my nie mamy Tak, świadomości tego, tak, że to tak tak, się dzieje, więc ja też, jak przychodzą istoty światła, to ja je uświadamiam, że tak jest i te programy, te całe zestawy programów bardzo często dotyczą bardzo wielu istot, które przychodzą. Więc to jest jedna z podstawowych rzeczy, które oglądamy, czyli to, w co uwierzyliśmy w dzieciństwie, bo dam taki przykład. Na przykład dziewczynka, która miała kilka lat, chciała dostać lalkę. Mama nie miała pieniędzy i powiedziała: musisz zasłużyć, musisz być bardzo grzeczna, żeby dostać lalkę. A dziewczynka była bardzo grzeczna, więc co ona sobie pomyślała? No nie zasługuje na to, tak? I z punktu widzenia osoby dorosłej, jak my się cofamy w czasie, to jest, no, to jest lalka, mogę sobie kupić 10 lalek. Ale to chodzi o to, że wtedy, kiedy ona była małym dzieckiem, to dla niej to była trauma. I tak. wtedy trzeba iść do tamtego momentu i zapewnić tą małą dziewczynkę, że wszystko jest ok, i zabrać ją z tamtego miejsca jako ta osoba dorosła i często ją ukochać, przytulić, zapewnić o tym, że się jest, bo to jest taka cząstka nas, która utkwiła w przeszłości. I my te cząstki, jak pozbieramy z tych różnych traum, z tych różnych sytuacji, a przede wszystkim jak sobie uświadomimy, czym to jest po to, żebyśmy my uznali ten swój cień, ukochali, yy, pobłogosławili, rozświetlili i przetransformowali w miłość i światło. I to w tej postaci wtedy wraca do nas i my nie potrzebujemy już ani takiego doświadczenia i nagle mamy większą pewność siebie. To też bardzo często dotyczy wystąpień publicznych, że osoby, które są wstydliwe, to jest właśnie to zawstydzenie gdzieś tam w dzieciństwie nieuświadomione, i potem te dzieci idą w ten świat i mają różnego rodzaju problemy, a patrząc z punktu widzenia duchowego i tej wiedzy, którą nabyłam przez praktykę po prostu, bo jestem praktykiem, ja jestem w dużej mierze samoukiem. Co z tego, że jestem bioenergoterapeutą, że jestem naturopatą? Ja i tak patrzę na to z góry, całościowo, holistycznie, bo człowiek to jest ciało, umysł i duch, a razem daje to słowo cud, bo my jesteśmy cudem do odkrycia, a Mhm. nie problemem do ogarnięcia. I jak do mnie przychodzą ludzie, to ja mam takie duże zrozumienie po prostu tego, co się w ich życiach dzieje, bo jeżeli my wiemy, że ten kat, który przyszedł i ci dokopuje, to jest twój największy mistrz. I tu Nauczyciel. Ja to to nazywam jest ciemnymi nauczycielami. I tak, warto być im tak, najlepszymi nauczycielami są właśnie ci, którzy nam najbardziej dokopują, bo to chodzi tylko o zrozumienie i to nie chodzi o to, żeby w tym tkwić, bo my mamy zrozumieć i jeżeli trzeba, to zmienić tą relację, sytuację, pracę, etc., ale chodzi o to, o świadomość tego, czym to jest. To jest po prostu, jeżeli takie coś nas spotyka, to tam trzeba zatrzymać się, mhm. przyjrzeć się temu, uświadomić sobie i zobacz, jakie to jest proste. Uświadomić sobie, to już jest połowa sukcesu, rozświetlić to, ukochać, przetransformować i żeby to wróciło do nas w postaci miłości. Czyli jeżeli jest lęk, to my to przetransformujemy w odwagę, tak? W odwagę, w miłość bezwarunkową, poczucie godności, zaufania do siebie, bo my bardzo często innym ludziom bardzo pomagamy, bardzo Tak, siebie dajemy, tak. dajemy swój czas, a o sobie zapominamy, a tu chodzi o to, że my jesteśmy najważniejsi, to znaczy każdy jest najważniejszy dla źródła, ale my jako istota, nasza dusza, jak patrzy na to, co my sobie robimy,
Czyli na przykład kobieta, która się zachorowuje, bo zajmuje się domem i dla niej jest szkoda jej czasu, w cudzysłowie, żeby pójść się wykąpać, bo prysznic będzie szybszy, to jest jedna z takich rzeczy, które no to jest moje potrzeby nie są tak ważne jak potrzeby reszty domowników, tak? A to chodzi o to, żeby zadbać o siebie. To jest egoizm, ale to jest zdrowy egoizm. I my mamy po prostu pokochać siebie, dlatego ja w ostatnim czasie coś takiego powiedziałam, że ogłaszam nową pandemię pod tytułem Rozkochaj się w sobie. Ja usiłuję zarazić, ale teraz wiesz co, przypomniało mi się nasze spotkanie w Posmyku. Kochani, nie tak dawno Tak, nagrywamy tę audycję w połowie maja 2026 roku, a 2 tygodnie wcześniej mieliśmy takie po prostu warsztaty z Mario Szamanem, z Mario spotkanie. Maridionem i tak dalej w Posmyku. Fajne, masa fantastycznych ludzi w bardzo prosty sposób. Spaliśmy sobie, leżeliśmy na podłodze, między innymi Ilonka, ale i Pati. Pati w ogóle, Patrycja, pozdrawiamy Cię. Zainteresowana będzie wiedziała, o kim mowa, Mario również. I tam było kilka osób, Ida, Dusia, pomagały różnym ludziom wyjść z różnych po prostu problemów. Ale do czego zmierzam? Okazało się, że Mario Szaman, tą audycję mieliśmy tutaj na moim kanale z Mario. Na samym początku powiedział, padły tam słowa: odkryjcie, kim jesteście, odkryjmy, kim jesteście. I mnie to od razu zainspirowało, bo ja nie wiem dlaczego, ale jak jechałem do tego Posmyku, to dołożyłem do kompletu moich książek, które przeważnie wożę ze sobą, 20 chyba dwie sztuki, takiej broszurki cienkiej, kim jesteś, gdzie ja piszę, dlaczego powinieneś być pozytywnym egoistą. I to zainspirowało, żeby później tym ludziom dać po prostu. To tak jak było, jakby takie postawienie kropki nad i do tego, co mówił Mario, W bo temacie. dlaczego? Bo są dwa rodzaje egoizmów. Egoizm tak zwany negatywny, ja to często powtarzam, tylko i wyłącznie ja, reszta się nie liczy. I jest egoizm tak zwany pozytywny, przede wszystkim ja. Na zasadzie bliższa koszula ciału, kochaj bliźniego swego jak siebie Jak siebie samego. samego. A więc Ilonka o tym mówi, o tym zdrowym tak zwanym egoizmie, gdzie faktycznie często kompletnie lekceważymy siebie, odstawiamy siebie na drugi plan, kiedy my dla siebie jesteśmy najważniejsi. I teraz pytanie, bo ja też prowadziłem takie pewne warsztaty, nawet z dzieciakami, 6. klasa szkoły podstawowej, gdzie pytałem, czy wy siebie lubicie? To było szok dla dzieci. Czy kochacie siebie? To był szok dla dzieci. Jak to? No to kazałem przynieść im lusterka i papier na jedną z lekcji, gapić się w siebie. Oczywiście najpierw były małpie miny, ale później mówiłem, powiedzcie sobie, że lubicie siebie, lubię siebie, lubię siebie, lubię siebie, kocham siebie, tego typu rzeczy. A wiecie, że jak z dorosłymi, bo ja też przez to przechodziłem, wiecie, jaka to jest, jak to jest ciężko powiedzieć, stanąć w łazience, na przykład zamknąć się, żeby nikt nie przeszkadzał, najlepiej nago. Naprawdę nago, bo wtedy znika, znaczy to ubranie jest symboliczne tylko. Obnażamy się i patrząc na własne ciało, które ma czasami jakieś tam defekty w racji wieku i tak dalej, u kobiet piersi, może u chłopów te mięśnie te zwiotczałe i tak dalej. I patrząc na siebie, na tą niekoniecznie piękną, najpiękniejszą figurę, tak jak nam świat mówi, jaka powinna być, powiedzieć sobie: Janusz, kocham ciebie, albo kocham siebie, Ilonko, kocham ciebie, do siebie mówi, jesteś I to cudowna. padło. I słuchaj, padło, poszło beter. Tak, To wyjaśnijmy, że to chodzi, że kochamy się jako istoty, tak? Że my w drugim człowieku, w drugiej istocie, to jest część nas, bo wszyscy pochodzimy z tego samego źródła. tak. To jest kolejny kawałek mnie, czyli wszyscy jesteśmy źródłem, czyli krzywdząc drugiego człowieka, to tak naprawdę krzywdzi się siebie, ale kochanie mamy zacząć od siebie, czyli wiesz, łatwo jest powiedzieć to nieraz drugiemu człowiekowi, a tak trudno spojrzeć sobie w oczy i zobaczyć tą miłość w sobie, bo my jesteśmy albo chcemy być perfekcyjni, albo mamy poczucie niskiej wartości, a tu chodzi o to, żeby siebie
zaakceptować i żyć najlepiej, jak potrafimy, bo boskie źródło najczystszej miłości światła nigdy nie chciało, żeby człowiek cierpiał. Ono nie chce, żebyśmy my chorowali, żebyśmy my cierpieli, żebyśmy my doznawali krzywd. To jest tylko doświadczenie, które mamy bardzo szybko przetransformować w miłość i światło, które nas Ilonko, spotyka. zaraz. Coś mi tu nie gra. Przepraszam, będę polemizował z tobą. Przecież jest No, powiedziane w Biblii, w Nowym Testamencie. Ja no, kiedyś uczestniczyłem w różnych takich pielgrzymkach i tak dalej. I tam były takie tak. piosenki: weź swój krzyż i naśladuj mnie, bo jak ja cierpiałem, to ty też musisz. Mogę to wytłumaczyć w kilku słowach. Dobrze, ale No, to będzie twoja wersja, teraz jeszcze dokończę moją wersję. dobrze, dobrze. Słuchajcie, i tak do mnie był pewien czas, że tak, ja akceptowałem, no tak, jeżeli ktoś to powiedział, to musi to tak być. Ale zaczęło to we mnie wzbudzać bunt. Zacząłem czytać, między innymi Biblię, Mhm, między innymi to, co Jezus mówił. Właśnie dlatego powstała ta książka, obrazoburcza bardzo dla niektórych, mhm, gdzie ja tłumaczę, co to za bzdury, jakich bzdur nas nauczono. Jezus powiedział wyraźnie: owszem, weź swój krzyż na ramiona, pójdź za mną i oddaj mi ten krzyż do ciężkiej cholery. Przepraszam, to już moja licencja poetyka. Oddaj mi ten krzyż, a ja zamiast niego dam ci moje jarzmo, a moje jarzmo jest lekkie. Bo ja wiem, co ja z tym krzyżem zrobię. Ja poradzę, oddaj mi to. Po to jestem tutaj dla ciebie, żeby ci pomóc. A moje jarzmo jest lekkie, zupełnie coś innego. Czyli słuchajcie, no poprzekręcano nam wszystko. Dokładnie to, co Ilonka powiedziała. Bóg nie stworzył nas po to, żebyśmy cierpieli, umierali i tylko czekaj, tylko się urodzimy, wyjdziemy z łona matek naszych i od razu, żeby tylko nam dopieprzyć, kurczę, cały czas, tylko czeka na nasze wszystkie potknięcia. to Jakiego jest. Boga myśmy stworzyli, my jako ludzie, a Mhm. zwłaszcza religię, jakiego Boga? Będziesz No, karany, będziesz się w no piekle właśnie, smażył. no I właśnie. najpierw to pójdziesz do czyśćca, nie wiadomo, czy stamtąd wyjdziesz. Mhm, No i mhm. teraz, przepraszam, oddaję to Biblię. To jest po prostu interpretacja. Jeżeli ktoś się zagłębia w Piśmie Świętym, to będzie wiedział. Ja nie jestem specjalistą, od czasu do czasu coś tam zaglądam, ale z mojego punktu widzenia i z połączenia ze źródłem i z tego, co wiem od źródła, od dusz i z mistrzem też mam kontakt, więc też mam pewne informacje. Ty też to wiesz, ty też masz ten kontakt, bo mamy dostęp do energii Chrystusowej i z nią pracujemy i dzięki temu pomagamy ludziom i dzieją się tak zwane cuda, które nie są cudem, tylko to jest uświadomienie, Mhm. uzdrowienie, przetransformowanie i się dzieje. Źródło nigdy nie chciało, żebyśmy cierpieli. To jest zła interpretacja. Jezus Chrystus zrobił to, co zrobił i już nikt nie musi cierpieć. Tak. I On jest Bogiem miłości. Mhm. Źródło jest miłością, a nie cierpieniem. To cierpienie, które ludzie tak sobie lubią przyklejać, to jest w ogóle zła interpretacja, bo tu chodzi o to, że my mamy zauważyć to, co nas spotyka i zareagować na tą ciemność i to przetransformować, a Żeby tego nie było już później. żeby tego już nie było, bo stwórca, stwórca źródło nie produkuje wojen. To ludzie produkują Tak. wojny i nie chcę tu wkładać kija w mrowisko, ale zgodnie z teorią i urządzeniami Keshe, gdyby tylko świat tego chciał, wojny nie byłoby w 5 minut. Dlaczego? On produkuje urządzenia, które dezaktywują wszystkie układy scalone, czyli wypuszczenie tego, co on produkuje w stronę bomby, w stronę, jak się nazywają te urządzenia, nie radary, tylko te drony różnego Tak. rodzaju. No. Elektronika się pali i wojna skończyłaby się w 5 minut. Więc są narzędzia, są urządzenia, są na przykład urządzenia do dezaktywacji śmieci, czego się nie wykorzystuje. Są rewelacyjne
bakterie, które zjadają na przykład szambo, czyli Tak, byłoby ale problem dzisiaj z tym. tak, to My nie jest mamy coś nowego. Tak, rozwiązania, tak, tylko pewnych rzeczy się nie stosuje. Jest coraz większa wiedza odnośnie wolnej energii, tak, tylko tego się nie stosuje, nie wykorzystuje, a ludzi, którzy przynoszą te technologie do tego świata, na przykład prąd, tak, wolna energia, dokumenty poznikały i takich rzeczy moglibyśmy mnożyć wiele. tak, Po prostu w interesie pewnych grup społecznych nie leży to, żeby człowiek z tego wszystkiego korzystał, ale tak, my i tak idziemy w tą stronę i to i tak jest nieuniknione i ja chciałam tutaj wszystkich zapewnić, że to nie jest tak, że my zmierzamy ku upadkowi, bo to my wybieramy linię czasową i jeżeli my będziemy wspierać miłość, światło i tą pozytywną stronę, to tak się stanie. I ja doradzam na przykład ludziom pierwszą rzecz, jaką powinni zrobić, to znaczy każdy ma wolną wolę, ale przestać oglądać telewizor, bo tam jest tylko wojna i pożoga, tak? A zająć się po prostu sobą, zadbaniem o siebie, tak? Zdrowe rolnictwo, piękna przyroda, kontakt z drugą istotą tutaj na planecie Ziemi. Bo zobaczcie, kochani, my tak coraz więcej mamy technologii, czyli telefony komórkowe, pralki automatyczne, szybkowary, no cuda różne, tak? A ludzie mają coraz mniej czasu dla siebie. tak, tak. Więc ja, słuchajcie, właśnie mam tutaj przed sobą książkę Biomagnetyzm, pierwszy tom. Fantastyczna Magnetyzm, książka. energia zniszczenia, energia życia, źródło witalności organizmu i tu są takie dwa aspekty, bo mówiłaś o energii, o wolnej energii. Jak mówi Tak, bardzo znany fizyk rosyjski Gennadij Iwanowicz Szypow, on mówi, tak, słuchajcie, energia zawarta w, w bańce żarówki, próżnia kosmiczna, o której my mówimy tak, próżnia, a Paul Dirac, francuski noblista, mówi, to jest bzdura, że próżnia tak. kosmiczna jest próżnia, więc ta energia Mhm. zamknięta w bańce żarówki jest zdolna zagotować wszystkie oceany świata. Oczywiście ja to mówię posługując się jedynie wypowiedzią pana Szypowa, fizyka. Nie znam się na tym aż tak bardzo, Mhm. ale podobno tak jest, a więc są możliwości. I teraz była druga część, tylko ja już w tej chwili odleciałem gdzieś z tymi słowami, zaraz może coś sobie przypomnę, ale jest sprawa taka, że po prostu to, o czym mówiłaś, przypomnij ten ostatnie zdanie w zasadzie, Ilonko. Że wolna energia istnieje, że są dematerializatory śmieci, że są Tak, bakterie, które tak, zjadają szambo, czyli że utylizacja byłaby ogarnięta. Są tak, też bakterie, które zjadają plastik. tak, tak, Są dokładnie. też Tak, produkty, uwaga, są też produkty, Japończycy to wymyślili i to wpływa na to, że człowiekowi mogą odrosnąć drugie i trzecie i czwarte zęby. tak, Czyli na słuchajcie, poziomie też o tym DNA już się słyszałem, więc tak, możliwości są nieprawdopodobne. To jeżeli, słuchajcie, tak jeżeli i skaleczycie, są blokowane. I to, są to blokowane. ciało potrafi nawet bez pomocy chirurga, że tam podszywać, ciało się regeneruje, tak? A więc jaka jest moc Tak. nawet w samym ciele? I tutaj, słuchajcie, taki dodatkowy aspekt, bo teraz sobie, przypomniałem sobie o czym chciałem powiedzieć. Przeczytałem wiele lat temu, mając 40 parę lat, mama mnie namówiła do lektury książki Życie i nauka mistrzów Dalekiego Wschodu Berda T. Spaldinga. Ja zacząłem Mhm. czytać i mówię, Boże, cóż to za miszmasz? Przecież to jest jakiś bełkot. Ja nic z tego Mhm. nie rozumiem. Mama moja rozumiała. Wtedy dopiero miałem 50 parę lat, jak sięgnąłem znowu do tej księgi, tak niby przypadkiem, ja się Mhm. zachwyciłem. I teraz o co chodzi? Bo jeżeli Iwonka mówi o transformacji, to w tej książce Życie i nauka mistrzów Dalekiego Wschodu, zapamiętajcie sobie i wygooglujcie i możecie to sobie zamówić. Świetna książka. Tam tak występuje Jezus i on mówi, przecież każdą myśl, najniższą, najciemniejszą, możecie natychmiast zamienić na myśl najwyższą, najjaśniejszą. To tylko od was to Mhm. zależy.
Jeżeli będzie ktoś wam mówił, że jesteś durny, głupi, taki, siaki, owaki, to nie musisz tego przyjmować i od razu sobie powiedzieć, jestem najcudowniejszą istotą, bo jestem boskim dzieckiem. A Bóg nie robi, nie produkuje Bubli. bubli. O właśnie, dokładnie, bubli, kompletnie. I teraz, właśnie teraz dokładnie mi się przypomniało, co chciałem powiedzieć. Posłuchajcie, bo mówiłaś o tej technice. Coraz więcej tych komórek, tych pralek, tego wszystkiego. To nam bardzo ułatwia życie, ale kochani, czy je ulepsza? Czyli ulepsza to nasze życie, że faktycznie coraz mniej mamy czasu na wszystko. Dla siebie samych. My nawet sami siebie już nie słyszymy. Jak się I przez to odnaleźć? jest, człowiek nie ma kontaktu sam z sobą i dlatego jest coraz więcej lęków, coraz więcej stresu. Ale Samobójstwo? wiesz, ja bym powiedziała, samobójstw, że to jest nie do końca wina jakby tych istot, które to spotyka, bo to systemy wykreowały takie zależności, że na przykład mężczyzna, który zakłada rodzinę, musi mieć 2 prace i jeszcze pół dodatkowej, żeby opłacić kredyt i tak dalej, żeby to wszystko ogarnąć. Tak. Więc jakby patrząc z tego punktu widzenia, no to system bardzo się postarał o to, żeby ludziom po prostu nie było łatwo. Ale jeżeli my podnosimy świadomość, do Mhm. czego bardzo namawiam, to my po prostu wiemy, w jaki sposób funkcjonować, żeby umieć w tym systemie funkcjonować. I tu nie chodzi o oszustwa, tu nie chodzi o, wiecie, jakieś działanie przeciwko, tylko my, wiedząc, kim jesteśmy, potrafimy dojść do tych rozwiązań, które będą dla nas najlepsze i po prostu te pieniądze mogą płynąć z różnych źródeł do nas. Nasza praca może być lżejsza, bo kiedyś było tak i tak uczyli nas dziadkowie i rodzice, że chcesz mieć więcej, pracuj więcej. Tak, W sensie fizyczności. tak. Wiesz o co chodzi, nie? Że jak Czyny pracujesz 6 godzin, łapamy, kark zarabiasz już ile, to boli. pracuj 12 i masz ileś. A dzisiaj po prostu tu chodzi o to, że trzeba być kreatywnym, trzeba uruchomić myślenie, ale to się nie stanie, jeżeli my nie będziemy podnosić świadomości. I tutaj na przykład ja też bardzo namawiam do tego, żeby inwestować w dzieci, żeby one uczyły się myślenia, żeby nie tego, jak w szkole, w publicznych szkołach uczą się rozwiązywania zgodnie z szablonem, ale te dzieci nie mają pojęcia. Tam szablon ma się zgadzać, bo za tym jest ocena, ale tam nie ma myślenia. A tu chodzi o to, że my w naszych domach mamy z dziećmi po prostu rozmawiać. Szkoła jest odpowiedzialna za dziecko, dom jest odpowiedzialny za dziecko. Dziecko też jest odrębną istotą i też trzeba mu dawać wyzwania, ale to wszystko sprowadza się do jednego i tego samego. Do tego, że my się mamy kochać, bo jeżeli człowiek, jedna istota szanuje drugą istotę i wie, że to jest część mnie i jak działa to, że jest jakaś trauma, jakaś rzecz do ogarnięcia, no to my stajemy do tego i z odpowiedzialnością przyglądamy się temu cieniowi i go transformujemy i to po prostu znika z naszego pola. I my tak mamy funkcjonować, a nie na zasadzie, że jak tamten ma więcej, to ja muszę pracować więcej, żeby mieć więcej niż sąsiad. No my Polacy mamy w ogóle coś w sobie z takiego cierpiętnika, to wynika, Tak. wiesz, i z powstań, i z zaborów, Ciągle że i z martyrologia, martyrologia, martyrologia. martyrologia, ale tu To jest chodzi o to, straszne. że zostawmy już te, wiecie, to co było, bo to się nigdy nie zmieni, jeżeli nie znajdą się tacy mądrzy, którzy powiedzą dość, odcinam to czerwoną linią i dalej będę pięknie żył. Bo To, tu co cały powiedział, czas chodzi przepraszam, o wejdę nas. I teraz słowa Ilonka, bo znowu powołam no, się na pismo i na słowa Jezusa. On tak, powiedział, zostawcie grzebanie umarłych umarłym. tak, Oczywiście to jest metafora, nie chodzi o grzebanie zmarłych, tak, tylko tak. umarły, to znaczy człowiek, który jest kompletnie nieświadomy, który się nie rozwija. Więc jeżeli on się chce grzebać w tej
przepraszam, trupiarni, czyli w tej historii, w tych Mhm. tej zaszłościach, martwocie. tej martwocie, dosłownie, zagrzybieniu, to się grzebnąć twoja wola. Natomiast nie ma Ale, iść do przodu. ale powiem Janusz tak, tutaj istoty na Ziemi mają różną świadomość i my też trzeba powiedzieć to, że my możemy dać informacje, chcemy, żeby wszystkim było dobrze, ale jeżeli jakaś istota z jakiegoś powodu podejmie taką decyzję, że ona nie chce iść w stronę świadomości, to też ma do tego prawo, Tak, bo to jest wolna wola i tak. być może ta dusza nie jest jeszcze gotowa, albo z jakiegoś powodu to okrążenie do powrotu do domu, a to jest tu, jest dłuższe niż innym. Bo ja powiem Ci tak, ja też pracuję z takimi energiami, pracuję z energiami światła, tylko i wyłącznie. Ale jak oczyszczam ludzi, to też są do przetransformowania i do ogarnięcia też różne niefajne energie, tak? Bo różne rzeczy ludzie mają. I zdarza mi się nawet transformować energię, jakieś gadzie i tak dalej, i tak dalej. I bardzo często jest tak, że jak kogoś oczyszczam, to jest najczęściej tak, że to jest jakaś istota, która żeruje na energii danej istoty. Jeżeli to się odnajdzie, to tej istocie nakazuje opuścić przestrzeń danej istoty. To znaczy ona sama to mówi, ja tylko jakby proszę, żeby to zrobiła, bo to jest jej przestrzeń i jej odpowiedzialność. Ja tylko nawiguję, pokazuję, co zrobić. Mhm. I bardzo często za tą istotą, która czerpie tą energię, i to jest na przykład, nie wiem, 5%, 10, 15, 20, czasem 30, wyżej stoi inna istota, której ta istota oddaje energię, czyli ona jest subusem gdzieś tam wyżej. I ta istota wyżej, i to mnie interesuje, co to jest za istota, bo to są te ciemne istoty. I też te istoty przywołuje i też te istoty się nakazuje, żeby opuściły tą przestrzeń i to Mhm. są nieraz też istoty tak zwane demoniczne, tak zwane w wielkim cudzysłowie i chodzi o to, że od pewnego czasu te istoty zaczęły mi mówić coś takiego, jak okazuje się, że ta istota jest i po prostu każe jej opuścić przestrzeń, że one są zmęczone. Czy ty sobie wyobrażasz? Bo ja mówię, nie masz dosyć żerowania na Tak, tych tak, istotach. tak. I te istoty, które kradną tą energię, mówią, że one już są zmęczone i w zasadzie to one by już wróciły do domu. Więc zobacz, my wszyscy pochodzimy z jednego źródła, tylko te istoty, jak się odłączyły, mają dłuższe kółko do powrotu i pewne istoty potrzebują jeszcze doświadczyć pewnych rzeczy, zanim sobie uświadomią, zrozumią i to uzdrowią. I na tym to polega. To mnie zdumiewa. Ale wiesz, dlaczego też te istoty już są zmęczone? Bo z każdym odprowadzeniem, a takich ludzi jak ja jest więcej, takich istot, które robią takie rzeczy, z każdym odprowadzeniem takiej istoty ona ma mniej energii. No bo jak ona kradnie, to później tą energię musi oddać. Po oczyszczeniu ta energia wraca. Czyli po Aha, odprowadzeniu ileś razy jakiejś tam niefajnej energii, ona ma mniej zasilania, tak? I one są już tak, zmęczone i tak. tak Mają dochodzą powoli dosyć, do tak. wniosku, I ile można w więc ja mocno, więc ja mocno wierzę w to, że jeżeli my o siebie zadbamy, o swoją świadomość, będziemy podnosić swoje wibracje, to będąc na wysokich wibracjach, do nas się nawet nic nie przykleja, bo nie wiem, czy wiecie, ale dużo ludzi o tym wie, że to jest po prostu gra. Ten Matrix to jest jak Mhm. gra, że my jesteśmy jak pionki na takiej szachownicy, że są wahadła, czyli że jeżeli jest negatyw, to potem jest druga strona i tak w kółko. A jest to wszystko zasilane emocjami. Więc jeżeli my jesteśmy w tym spokoju swojego serca i nie ma tych wahadeł, nie ma góra-dół, jest konstans, żadna energia taka niekorzystna, nie ma możliwości Tak, się do nas przykleić, to jest jedno, a poza tym podnoszenie świadomości i wyjście z Matrixa to jest nic innego jak uświadomienie sobie, kim jesteśmy
i wskoczenie ponad tą planszę i zamiast być pionkiem w grze, stajemy się kreatorem. I my kreujemy wszystko, co chcemy. I wtedy to jest proste. Ciekawie o tym właśnie opowiadasz i tak mi się skojarzyło pewien fragment z jednej z moich książek. Chyba, jak dobrze pamiętam, ten pierwszy tom biomagnetyzmu, gdzie ja też piszę o świadomości i podawałem taki przykład, bo mówiłaś o wysokich wibracjach. Wyobraźcie sobie Tak. śmigłowiec. Stoi na przykład na lotnisku śmigłowiec, ma nieruchome, wyłączony silnik, nieruchome łopaty. Widzimy go. Widzimy je, Mhm. te łopaty. One się nie poruszają. Możemy się do niej, no powiedzmy, podwiesić na czymś, możemy ewentualnie wsiąść, mam nadzieję, że nie się nie złamie i tak dalej, i tak dalej. Nic się nie dzieje. Ale i widzimy je. Natomiast jeżeli wirnik zacznie pracować, Mhm. to my w ogóle nie widzimy tych łopatów. W tej chwili palca mojego tak prawdę mówiąc nie jesteście w stanie dostrzec. My tylko jedynie wiemy, jako świadomi ludzie, bo wiemy jak działa śmigłowiec, helikopter, że nie daj Boże podejść po te łopaty. Oczywiście one są wysoko, tak żeby nie zabić, ale ja mówię o teoretycznym przypadku. Przecież to jest tak potężna energia, że ale jest niewidoczna, bo nie jesteśmy w stanie zarejestrować po prostu tego ruchu. Ale ta energia jest. I teraz to, co mówisz, że w gruncie rzeczy do tego wirującego śmigła nawet nikt z ludzi świadomych nie podejdzie, nie przyklei się, bo wie, czym to grozi. A więc w związku z tym, jeżeli my wzrastamy, wzrastają nasze wibracje, to w związku z tym żadne byty już do nas nie są w stanie się jakby dokleić, bo one są na znacznie niższym poziomie wibracji po prostu. Nie jesteśmy wówczas kompatybilni, można było powiedzieć. Nie pasujemy do siebie energetycznie już. Czy o to chodzi? Tak, to znaczy ja bym powiedziała jeszcze tak, że nigdy w dziejach ludzkości, i mówię to z pełną świadomością, bo to sprawdziłam, nigdy w dziejach ludzkości, a próba już jest 5. raz, Mhm. nie było takiej możliwości jak teraz, żeby dusze mogły się wznieść na ten tak zwany 5. poziom. Nigdy nie było w dziejach ludzkości takiej 5D. Świadomości w ludziach jak teraz, bo się na masową skalę budzą i tu po prostu chodzi, tu jest, nazwijmy to, walka tej ciemnej strony, chociaż ona już tam ledwo zipie. Tu chodzi o ludzkie dusze. Tak. Nie o ciała, nie o te ubranka, tylko tu chodzi o ludzkie dusze. Więc jeżeli my podnosimy swoją świadomość, to my w ten sposób ogarniamy sobie cały temat. Podnoszenie świadomości, podnoszenie swoich wibracji, to wtedy istota wie, kim jest, a największa ściema tego wszystkiego, co tutaj jest, to mam powiedzieć, czym to jest? Dawaj, 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 rozmawiamy z tobą. Największa ściema to jest to, że pozwolono, by istota ludzka uwierzyła w to, że jest oddzielenie. O, Oddzielenia nigdy właśnie, nie było. tak, My jesteśmy jednością. I jeżeli istota ludzka z poziomu tego, kim jest, z poziomu jam jest, przypomni sobie, że nigdy nie było oddzielenia, to zawsze będzie wiedziała, gdzie ma wrócić, będzie wiedziała, kim jest i będzie wiedziała, co ma robić. Bo my dzięki tej technologii, która dzisiaj jest, czyli mamy dostęp do internetu, szybko możemy zdobywać informacje, to my możemy szybko przetransformować, bo powiem kochani tak, to, że kiedyś jak ktoś siedział pod drzewem i medytował i mu zeszło 30 lat, mhm. żeby coś zrozumiał, to dzisiaj ja jestem świadkiem kilku pięknych istot, które po prostu w kilka miesięcy potrafią zrobić to, co ten mnich, czy tam ktoś, jogin, zrozumiał przez te lata. Przecież nasz mistrz powiedział, że będziecie robić rzeczy większe ode mnie. Tak, I nie mówię teraz tego z poziomu pychy, bo tu cały czas mówimy o świadomości. Jeżeli był kiedyś taki, który chodził po wodzie, to znaczy, że to jest możliwe. Jeżeli był taki, który się bilokował, to znaczy, że to jest możliwe. tak.
Jeżeli ktoś otwiera, zamyka portale, przechodzi w inne przestrzenie, to znaczy, że to jest możliwe. Ojciec Pio to robił, tak? Czyli istota, która jakby ostatnie 100 lat, tak? Czyli nazwijmy to w miarę współczesna. Przecież był Sai Baba, który Tak, materializował przedmioty, kręcił 3 razy palcem i to nie znaczy, że te istoty były nie wiem, mega kosmiczne, cudakami i tak dalej. To znaczy, że my mamy te zdolności, tylko my nie wiemy, nie mamy dostępu do informacji, jak to zrobić. a Ale przede to wszystkim nie znaczy, wierzymy w że to, te że rzeczy jesteśmy, istnieją. tak, nie wierzymy w to, że jesteśmy w stanie to zrobić. Wiesz, jest takie powiedzenie, że jeżeli nie potrafisz czegoś zrobić, to daj to komuś, kto nie wie, że tego nie da się zrobić. I on to Dokładnie. zrobi. Tak, tak. O to właśnie I chodzi. tak, i tak, i tak to wygląda, że w zasadzie jest to proste. Chodzi o to, żeby wyjść z tej planszy i stać się kreatorem swojego życia, przypomnieć sobie, że jestem częścią źródła, czyli jestem całością, czyli mam te wszystkie zdolności, które ma źródło, tylko potrzebuję sobie to przypomnieć, przywrócić sobie godność tej duszy, która wszystko wie i wszystko potrafi, i przypomnieć sobie o tym, że nigdy nie było oddzielenia. A cała reszta to jest drobiazg. I teraz przecież o tym też mówi Pismo, jest powiedziane, że zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Tak. Tylko my swoimi tą przestrzenią, która nam najbardziej przeszkadza, a co najbardziej Mhm. nam przeszkadza, te 25 centymetrów między uszami, stworzyliśmy Mhm. również Boga na obraz i podobieństwo swoje. Bo jak mamy głowę, to Bóg ma też głowę. Jak ja mam dwie ręce, kończyny górne, to Bóg też ma dwie kończyny górne. I teraz ja w swojej książce właśnie tutaj nie samym chlebem zadaję bardzo prowokacyjne pytanie, bo uwielbiam prowokować ludzi, po to, żeby Mhm. myśleli, bo czasami trzeba gościa wziąć, strząknąć za klapy, żeby do niego coś tam doszło. To mówię, dobrze, a co Bóg ma między nóżkami? Mówię o organach płciowych, męskie czy damskie, bo stwarzamy Boga na obraz i podobieństwo nasze. I tutaj stwarzamy w sposób materialny, a przecież jeszcze raz cofnę się do początku mojej wypowiedzi. Zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, ale nie chodzi o ciała, to jest tylko forma. Ja za chwileczkę nałożę zbroję rycerską Mhm. i będę rycerzem, czyli przeniosę się w inny wiek, tak? Nałożę strój kosmity, no ale ciągle zostanie w środku Janusz. Ale to ciało, które nazwane zostało Januszem, to w tym ciele mieści się prawdziwy Janusz, tak jak w tobie. A dlaczego Janusz? Dlaczego nie Zbyszek? Dlaczego nie Marysia? Przecież mogliby mnie, na mężczyznę, nazwać Marysią, tak? Oprócz tego są imiona. Jan Maria na przykład. No, dla mężczyzny Maria, dlaczego? Głupie się wydaje. A więc kwestia, jak my stwarzamy Boga i my zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, to znaczy z możliwościami stwórczymi Boga, a forma się nie liczy kompletnie. Liczy się zupełnie co innego. Liczy się duch kreacji, duch kreatora, boskiego kreatora pełnego miłości. I my tego po prostu nie rozumiemy. Wmówiono nam, że jesteśmy gorsi, poczęliśmy się w grzechu. No seks jest wstrętny. Najpiękniejszą rzecz, którą Bóg nam dał, sposób rozmnażania się z pełną miłości, w dodatku z najlepszymi uczuciami, to zostało zagłodzone, tak? Czyli zobaczcie, jaka dokonała się manipulacja poprzez system, po to, żeby zohydzić nam pewne rzeczy i ciągle wtłaczać, że jesteśmy nędzni, upodleni, w grzechu żeśmy się narodzili, z prochu powstałeś, w proch się obrócisz, ale to jest tylko ciało. Ciało jest niczym. Materia jest niczym. Najważniejszy jest duch. Przepraszam, znowu taki wtręt, ale No, ja bym Janusz podsumowała to tak, że tu zaczęło, jakby to nazwać, odwrócono, dołożono wszelkiego pietyzmu, jakby znaczeniu tego cierpienia, a umniejszono
znaczenia miłowania. A przecież Tak, Jezus mówił o miłowaniu i my na tym mamy skupiać swoją uwagę, a nie na cierpieniu. Bo jeszcze raz powtórzę, źródło nie chce, żebyśmy my cierpieli. My jesteśmy miłością, więc jeżeli my, tak mi teraz spływa z boskiego źródła, że mam powiedzieć, że jeżeli my nie miłujemy siebie, to krzyżujemy Stwórcę w sobie każdego dnia. I tak. tak miałam wam powiedzieć. No, piękną klawrą zamknęłaś, bo miałem co prawda tam jeszcze na koniec pytanie, powiedzmy dotyczące, co się dzieje na przykład z człowiekiem, który powiedzmy odkryje swoje dary, talenty, ale może to zostawimy Dary na i talenty, następną. no to e, ja pomagam też odkryć, co z tym można zrobić. Najpierw trzeba Mhm, rozpoznać, czym te dary są. Ja tłumaczę, jak do tego podejść, bo istoty, które do mnie przychodzą, bardzo często myślą, że dar to jest, nie wiem, coś takiego materialnego, a mhm, ten dar to bardzo często jest coś duchowego i to są dużo większe dary. Na mhm, przykład dar obecności, czyli że jeżeli ktoś jest wśród większej ilości istot, to one po prostu lepiej się czują, mają więcej radości, albo dusze dostają taki impuls mhm. i doznają uzdrowienia. To są bardzo często tego typu dary, ale są też dary takie, że ktoś mówi: wow, nie wiedziałem, że jak połączy się daną istotę do kontaktu z jego duszą, to odpala się jasnosłyszenie, jasnowidzenie, jasnoczucie, prekognicja, Tak, tak, świadome sny. Tych tak. darów jest naprawdę dużo, dużo. Są tacy, którzy potrafią zakotwiczać energię w materii. Ty masz dar pisania z prowadzeniem źródła. Ty po prostu, tobie tylko potrzeba tego czystego przepływu energii i bycia w wysokich wibracjach. Dlatego tak dostałeś w kość od życia, bo pewnym energiom bardzo nie podobało się, że ty masz tutaj tak wyjątkowe zadanie na tej ziemi, że piszesz tak cudowne książki, które każdy powinien mieć w domu, bo by mu się łatwiej żyło i szybciej by się istoty budziły i miałyby dostęp do informacji po prostu i o tym magnetyzmie, bo przecież w tych twoich książkach jest napisane, że mając dwa magnesy, przykładając sobie do ciała, a ciało jest elektromagnetyczne, my możemy ogarnąć bardzo dużo tematu bólu. O, przy okazji, słuchajcie, bo cały czas mam na włączeniu, Aha, nawet masz przy sobie. mam przy sobie, ale to a propos Andrzeja, pana Andrzeja Fiedoruka, bo dzisiaj I ja zapewniam tutaj was, kochani, że takie coś to jest dużo najlepsze mniejszy urządzenie. koszt niż bieganie latami po rehabilitacjach. Tak, no akurat dzisiaj dostałem 2 sztuki po prostu w prezencie od Andrzejka, bo też on tam daje mu książki i tak dalej, i tak dalej. Wcześniej trzymałem na swoim barku, bo po prostu przesiliłem. No, popełniam czasami wariactwo, za dużo pompek, za dużo sprężyn przykładowo i przesiliłem go i od kilku tygodni ból. Czekałem po prostu, przykładam w tej chwili tutaj w takim to reklamę jednocześnie robię i zupełnie świadomie, bo ja nieraz powtarzam, jeżeli coś jest dobre i w dodatku te nasze polskie, to ja będę kupował. I używasz to, Tak, masz przy używam, no sobie, a przecież nie właśnie gdzieś umówiliśmy tutaj się, na że ja tej, będę o tym mówić. tak, tak, po prostu nawet nie wiedziałem, że, bo miałem to, znaczy z barku przesunąłem na czas tej audycji po prostu Mhm. na dół, na moją wątrobę i cały czas tutaj w takim pojemniczku, że tak powiem, szmacianym utrzymuję i cały czas. Ale ty też, przepraszam, że wejdę w słowo, ty też przecież napisałeś, popełniłeś książkę o znaczeniu wody. Kochani, my się składamy w 90 paru procentach z wody, więc jakość wody, którą pijemy, żeby ta woda miała odpowiednie właściwości, a dokładnie mówiąc chodzi o to, żeby ona miała heksagonalną strukturę. Tak, sześciokątną. I to nie trzeba filtrów po wiele tysięcy złotych. Tu Janusz w swojej książce też prezentuje, jak to zrobić, żeby mieć w prosty sposób zdrową wodę. A ja od siebie mogę wam dodać, myślę, że wiele osób to wie, ale warto przypomnieć, kochani, błogosławmy wodę, jedzenie, ludzi i kochani, uwaga, najważniejsze, siebie. Z Tak, poziomu tak, duszy tak. błogosławmy swojemu ciału każdego dnia. Zobaczycie, co się będzie wydarzało. Po prostu będą działy Kładąc się się, cuda. kładąc się spać cały czas
Tak, Najlepsze mówmy miasto, dobre rzeczy do tak, siebie, dobre słowo. czyli jak ktoś zasypia, dobrze jest mówić kilka rzeczy, które mi się dzisiaj udały, za co jestem wdzięczny, wdzięczna. Tak samo rano, będę miała dzisiaj wspaniały dzień, nazwać jakoś ten dzień, pobłogosławić sobie na ten dzień. I fajnie jest też jeszcze na przykład dopowiedzieć coś takiego, że jestem pełna, jak to nazwać, że czekam na to, co dziś pięknego się wydarzy. Mhm. Ciekawe, co dziś Mhm. pięknego się wydarzy. I przestrzeń da nam to, bo my to sobie powiedzieliśmy, bo w przestrzeni zapisuje się wszystko. Ale jeszcze raz powtórzę, wybaczajmy, bo to nas ogranicza, jeżeli tego nie robimy. Nie lubię słowa wybaczenie, ale może po prostu odpuszczajmy innym po to, żeby nas to Mhm. nie ograniczało, bo tamci inni to i tak mają swoje do przerobienia. Błogosławmy sobie, starajmy się być jak na najwyższych wibracjach, powyrzucajmy telewizory, bo to jest nam w ogóle niepotrzebne i miejmy kontakt z ludźmi, którzy nam dmuchają w nasze skrzydła, a nie z tymi, którzy nam te skrzydła podcinają. Tak. I to jest, bym powiedziała, recepta i patrząc sobie w oczy każdego dnia, bądźmy sobie wdzięczni za to, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy w tu i teraz. I w ogóle żyjmy w tu i teraz, bo nie ma przyszłości, nie ma przeszłości, jest wieczne tu i teraz. Wiem jest. I Tam jest. dusza się raduje wtedy. Ilonka, myślę, że przy następnej okazji porozmawiamy sobie o tym jam jest, bo wielu z Dobrze. nas kompletnie jeszcze tego nie rozumie. Co to znaczy jam jest? Jam Mhm. jest, którym jest. Ja kiedyś jako Mhm. szczenię, że tak powiem, podstawówka, Mhm. pierwsze lata ogólniaka, chodziłem do kościoła na ambonie, był taki napis wyrzeźbiony, jam jest, którym jest. I mówię, co to za jakiś idiotyzm, co to jest napisane w ogóle, kompletnie niezrozumiałe i nikt tego nie potrafił wytłumaczyć, żaden ksiądz. Tak prawdę mówiąc, po wielu latach zrozumiałem, o co chodzi z tym jam jest. Ale do tego my się wrócimy, że, bo to jest najpotężniejsza afirmacja, jeżeli to się zrozumie, to i się zacznie stosować tą afirmację, jam jest radością, miłością, harmonią i spokojem. W formie w tu i teraz, czyli Tu i nie ja teraz. będę, Tak, nie jam jest kiedyś, teraz, tu i tylko teraz. Tak, jestem. tak. Czyli jeszcze jedną rzecz sobie pozwolę powiedzieć. Jeżeli ktoś ma jakąś dolegliwość bólową, czy cokolwiek w ciele jest nie halo, to nie mówimy boli, boli, tylko dziękuję już za pełnię zdrowia, czyli w formie dokonanej już Tak, dziękuję. tak. I zapewniam Was, że dużo szybciej przejdzie. Zobaczcie, jeżeli dziecko jest chore i mama jest przy łóżku tego dziecka i tam są dobre wibracje, tak? Mama zrobi rosołek z miłością, ucałuje, to dziecko dużo szybciej zdrowieje, czy nawet starsza osoba, czy partner, czy mąż, czy żona, to po prostu obecność drugiej istoty obok, pełnej miłości, sprawia, że my dużo szybciej wracamy do siebie. Dlatego na przykład odchodzą osoby, istoty, które są same, bo nie ma większego lekarstwa na świecie niż miłość, niż obecność, niż jam jest. Jam jest. Ilonko, bardzo dziękuję. Słuchajcie, Ja również bardzo dziękuję. Tematów było wiele, nawet nie wiedziałam, że to tak, tak tak, popłynie. Ale popłynie. jeszcze raz powiem, słuchajcie, kochani, polecam z całego serca. Książki Janusza są fantastyczne. On jest bardzo skromnym człowiekiem, więc to powtórzę. On pisze te książki, budząc się w nocy z boskiego przekazu. Więc to jest, wiecie, Biblia XXI wieku, więc korzystajcie, dopóki macie okazję zmienić coś szybciej w swoim życiu, bo może nadejść taki moment, że wyłączą internet, że czegoś będzie Tak, brakowało, a tak może być. książka papierowa Tak, i wiedza, którą możecie dzięki temu posiąść, da wam tą szansę, żeby życie było prostsze, żebyśmy sobie poradzili. To jest jak przewodnik przetrwania na tym polu minowym w dzisiejszych czasach. tak. Więc korzystajcie póki można, a ja sprawdziłam, że tak powiem, Janusza u źródła i
on jest nasz, także korzystajcie. No właśnie, my Tylko, jesteśmy nasi. tylko światło i miłość, a poza tym ty w każdej książce, za co ci jestem wdzięczna, że na każdej książce na końcu piszesz Aha, światło i miłość. tak, słuchajcie, no właśnie, czasami Więc ty się zwracam uwagę, podpisujesz, od kogo ty tak, jesteś. tutaj w każdej książce u mnie na samym końcu jest Tak, miłość i wdzięczność, miłość i coś wdzięczność. tak, To coś, są najwyższe możliwe wibracje, więc warto codziennie powtarzać wdzięczność, miłowanie i błogosławieństwo. Te tak, trzy słowa, te trzy wibracje, te słowa. jeżeli będziecie sobie codziennie powtarzać, będą w naturalny sposób podnosiły się wam wibracje. I kochajcie, kochani, siebie. Cudownie, cudownie, kochani. Nawet sam się nie spodziewałem, że dzisiejsza ta rozmowa będzie taką rozmową. I teraz zobaczcie, Ja bo też, nie? tak, mówimy, Ciągnąłeś mnie za ale język. dajemy, znaczy przed audycją też poprosiłem, bo miałem dość nerwową sytuację w domu wcześniej i od razu sobie, chwała Bogu, przypomniałem, że Bóg istnieje. Mówię, Boże, niech to będzie Twój boski przekaz, niech to będzie Twoja rozmowa, Ty poprowadź tą rozmowę, niech się dzieje Twoja wola. Bardzo często robię przed wykładami, przed webinarami, które prowadziłem i czasami jeszcze prowadzę. Niech to będzie Twój boski przekaz, nie mój, tylko Twój. I wtedy dzieje się magia po prostu. Wielokrotnie to widziałem. Skrzydła u ramion urastają. Ja nawet się nie spodziewam się niejednokrotnie, że powiem coś, co powiem po raz pierwszy i to jest ulotne. Już więcej nigdy na przykład tego, czasami pamiętam, czasami nie pamiętam, ale posłuchajcie. Mówimy o uzdrawianiu. Tak, Mówiąc o uzdrawianiu, to mamy na myśli przede wszystkim nasze ciała. Ta depresja, te cukrzyce, to tam, to siam, to wam to. Ale pamiętajmy o jednej rzeczy, że to wszystko bierze się z choroby, nie wiem, czy to właściwie będzie nazwane duszy, bo nawet jeżeli mamy niedobre produkty do jedzenia, mamy niedobrą wodę, mamy niedobry styl życia, to one się z czegoś tego biorą. Więc jeżeli my podniesiemy te swoje wibracje, to będziemy chronieni przed tym, żeby mieć dostęp do niezdrowych produktów żywnościowych, bo ciągle w myślach mam żywność, pokarm, a my mamy produkty do jedzenia, a nie pokarm i tak dalej. Na to miejsce tego niedobrego tych produktów przyjdą okazje do tego, żebyśmy się mogli zapatrywać w dobre produkty, prawdziwie żywnościowe, bo będziemy to po prostu czuć. A więc zobaczcie, może największym uzdrowieniem nie jest samo pozbycie się jakiegoś problemu, tylko zrozumienie, przypomnienie sobie, kim my naprawdę jesteśmy. świadomość. Świadomość, a jesteśmy boskimi istotami, Tak. istotami świetlistymi. I teraz na koniec, kochani, jeżeli ta rozmowa nasza była dla Was wartościowa, jeżeli odkryliście coś dla siebie, albo zostało coś potwierdzone, co już wiecie, jakby umocniliście się w tym, to zostawcie komentarze, podzielcie się linkami do tej audycji, bo tu chodzi o to, żeby to się rozszerzało, bo nie można czegoś trzymać, jak mówi Biblia, pod korcem, nie można światła trzymać pod korcem. To światło musi być się rozprzestrzeniać. Mamy 2026 rok w tej chwili od narodzin Chrystusa liczony i ten rok, myślę, że Ilonka to potwierdzi, jest szczególnym rokiem. Nie Tak, wiem dlaczego. i przyszły rok będzie absolutnie wyjątkowy. Przyspieszył czas, to trudno wytłumaczyć, to jest temat na inną audycję. Tak, ja Czyli zegar chodzi tak samo, ale czas przyspieszył, czyli my mamy przyspiesza. mniej czasu i paradoksalnie chodzi o to, żeby ten czas, który mamy relatywnie, wykorzystać najlepiej jak możemy, Tak, czyli my tak, mamy tak. i tak wracamy do tego samego, zadbać najpiękniej jak potrafimy o siebie. Chodzi o to, żebyśmy mieli spokój w głowie, żebyśmy mieli również spokój w naszym sercu i pamiętali o tym, że nigdy nie było oddzielenia i nasza dusza chce dla nas jak najlepiej. Więc my bądźmy w dobrych relacjach ze swoją duszą, a wtedy będziemy mieli dobrą relację z każdym innym, bo jeżeli ktoś ma wysoką świadomość,
to mu nie są potrzebne żadne dekalogi, nie są mu potrzebne żadne prawa i prawidła, bo on nie będzie czynił zła i nie będzie postępował nieetycznie, tylko będzie żył tak jak należy z samego faktu, z samej świadomości tego, kim jest. Więc jeszcze raz do tego wracam, podnoszenie świadomości to jest lekarstwo na wszystko, a to jest po prostu uznanie tego, że jestem miłością, jestem częścią źródła i jam jest, to jestem ja z najwyższego poziomu, więc ja żyję najpiękniej jak mogę i w ten sposób to jest lekarstwo dla całego świata. I chwała Bogu, niech tak się, i to już się staje, amen. To już się stało obowiązującą rzeczywistością. Tak, to już sprowadziliśmy. Kochani, bardzo dziękuję. Ilonko, bardzo Tobie dziękuję. Mam fantastycznych rozmówców i za każdym razem pojawia się ktoś, kto wprowadza wprowadza na jakiś jeszcze wyższy stopień. Za każdym razem, zresztą nie chcę dzielić rozmówców na jakiś lepszy, Mhm. nie ma takich. Mhm. Każdy Każdy coś wnosi, wnosi. coś wznosi tak wspaniałego i dzisiaj też ta rozmowa, no już długa, bo już będzie Czyli prawie... ty masz kanał dobrych wiadomości, O, kanał dobrych właśnie. wieści. Czyli Tak, tak jak dobre są wieści. kanały złych wieści, to ty Tak. jesteś przeciwwagą, Tak. to jest kanał dobrych wieści. Co Także prawda kochani, czasami, słuchajcie kanału Janusza, bo tu są dobre wieści. dziękuję, no i chwała panu Romanowi Nachtowi, który miał swój kanał Dobre Wieści, odszedł zupełnie niespodziewanie, no dusza taki pan miała widocznie, cudowny człowiek, miałem kiedyś szczęście go poznać osobiście w Sobótce na Ślęży, u podnóży Ślęży. Kochani, życzę wam jak zawsze wszelkiego dobra, najwyższych wibracji, najjaśniejszych, najwyższych myśli i tego, żebyście to, co Ilonka powiedziała, żebyście mówili sobie codziennie najlepsze rzeczy. Kocham Ciebie, kocham siebie, lubię siebie, błogosławię siebie w imię Boga Wszechmogącego, w imię Chrystusa Jezusa. Na tej zasadzie, bo dzień wówczas staje się zupełnie lepszy. Ja nie mówię tego w teorii, tylko mówię z pewnej mojej praktyki. Czasami posłuchajcie, jestem też tylko zwykłym człowiekiem. Czasami się po prostu wkurzam, czasami sam na siebie, a później myślę, a po co ja się wkurzałem, sam na siebie zwłaszcza. No ale słuchajcie, mamy taką też ludzką istotę i kwestia jest tylko taka, żeby obserwować, co robimy, czyli być to, o czym mówiła Ilonka, w tu i teraz, obserwować siebie i reagować na to. Zaraz, można wycofać się natychmiast. To, co mówiłem, każdą najniższą, najciemniejszą myśl można natychmiast zastąpić myślą Bardzo najwyższą, szybko. najjaśniejszą. Wszystkiego dobrego wam życzę. Ilonka, z całego serca Ci dziękuję za Ja tą dziękuję za niesamowicie zaproszenie. budującą rozmowę. Było mi bardzo miło. Do następnego spotkania. Trzymajcie się. Dziękuję. Jeszcze raz powtarzam. Pozdrawiam z całego serca. Czyli marketing robię. Do zobaczenia. Papacki. Trzymajcie się. Pa.